Pokój dobro. Pokój dobro. Dziękujemy za kolejne nadesłane pytania. Dzisiaj podejmiemy sprawę związaną z tekstami piosenek i zachowaniem artystów na scenie. To znaczy wprost, jeżeli jest świetna muza, a teksty antychrześcijańskie, antykatolickie, może nawet i bluźniercze, albo na przykład no, teksty są w porządku, muzyka jest ok, ale zachowanie artystów jest na scenie pozostawia wiele do życzenia. Tutaj był przykład, że ktoś się publicznie masturbuje na scenie. Jak się do tego odnieść? Czy na przykład takiej muzyki można słuchać, skoro on śpiewa taki człowiek, albo czy samej muzyki można słuchać jakiejś rewelacyjnie zrobionej, a do której są napisane teksty, które jakoś uwłaczają naszej wierze? Znaczy, dla mnie jest takie pytanie w ogóle, po co słuchać tekstów, czy po co czytać teksty? I to nie chodzi tylko o teksty piosenek, ale chodzi też o różnego rodzaju literaturę, broszury, gazety kolorowe, które czytacie, które czytamy. Jeżeli są tam teksty, które w jakiś sposób atakują naszą wiarę, które są antyreligijne, które no, obrażają wręcz naszą wiarę, nasze uczucia religijne, to po co coś takiego kupować, po co coś takiego czytać, po co słuchać treści? Znaczy ja rozumiem, że można by to dla, brzydko mówiąc, dla rozpoznania wroga, tak? Czyli żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, no to... No ale czy ja muszę, jeżeli ja chcę wiedzieć, co w trawie piszczy i wiem, że dany artysta czy dana piosenka jest nośnikiem treści antyreligijnej, no to skoro ja to wiem, to po co tego słuchać? No to usłyszałem, wiem, że ten artysta promuje wartości antychrześcijańskie, wiem, że ten artysta śpiewa o rzeczach, z którymi ja się nie zgadzam, bo są to czasami bluźnierstwa. No to po co słuchać? No ja nie znam tego człowieka. No chyba, że usłyszę, że się zmienił, że się poprawił, że się nawrócił nagle. Ja myślę, że w ogóle to jest jakby można w dwóch kontekstach to rozpatrywać. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli na taki koncert idę, czy słucham jego płyt, no to jednak jeszcze płacę mu za to, żeby on to robił, no bo on ma z tego konkretną kasę i ja wydaję pieniądze na to i utrzymuję jakoś tego artystę, a w związku z tym no, prowokuję go do tego, aby pisał dalej, aby tworzył, bo jest na to zbyt. A druga sprawa to jest, że te teksty przecież nigdy nie pozostają bez echa, one gdzieś zaczynają funkcjonować w nas, no słuchając jakiejś muzyki, no jeżeli wiemy, tak, i ktoś rozumie tekst w ogóle, no to do tej muzyki, która jest świetnym nośnikiem, pamiętajmy o tym, rewelacyjnym nośnikiem jest muzyka, jest przyklejony jakiś tekst, który nie jest w oderwaniu od muzyki, a jeżeli to jest jakaś postawa, no to są chyba dwie rzeczy. Raz, że to jest kwestia mojej obecności w miejscu, gdzie ktoś daje takie świadectwo, czy ja nie firmuję tego sobą, znaczy się no firmuję. No, tak. Jestem tam, a więc jeżeli ja tam jestem, jeżeli znam danego artystę i wiem, że na scenie dochodzi do takich czy innych zachowań, ja tam idę, no to ja go popieram, ja się na to zgadzam. Ja właściwie akceptuję ten jego sposób. Dobrze, proszę. No bo chodzi o to, że pamiętajmy o tym, że jest jeszcze kwestia zgorszenia. Że moja obecność w jakimś środowisku może kogoś zgorszyć. I zgorszenie to nie jest wcale sobie takie nic. Ja zachowaniem swoim i popieraniem jednej czy jakiejś innej inicjatywy no też mogę kogoś zbudować albo zgorszyć. No, gdybym ja się na przykład, nie wiem, pojawił na festiwalu filmów pornograficznych, no to myślę, że no wzbudziłoby to niemałą sensację, wręcz zgorszenie, no chyba żeby ojciec potrafił uzasadnić swoją obecność chęcią dotarcia do producentów i nawracania ich. No, jeżeli taka byłaby intencja, no to pewno jest to dobra intencja, ale ktoś jeżeli... Ale mimo wszystko, nie? Ale mimo wszystko. Niekoniecznie to musi być na festiwalu jak już. To znaczy, to można prywatnie do kogoś domu podejść, bo chodzi o to, że pojawienie się nas w jakimś miejscu w jakiś sposób uwiarygadnia też to. I druga osoba może zobaczyć, ty przyjmujesz komunię świętą, chodzisz do kościoła tak regularnie. A chodzisz na takie czy inne koncerty, słuchasz takiej, a nie innej muzyki, masz takie, a nie inne płyty. Poza tym trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, że właśnie czasami producenci, czy no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie ci, którzy zajmują się muzyką, mają, już tutaj nie chcę demonizować tej sprawy, ale mają czasami taki nie wiadomo skąd dar komponowania muzyki. Ta muzyka wpada w ucho, ta muzyka nam siedzi w głowie, z tą muzyką związany jest tekst i ten
tekst, chcąc nie chcąc, on gdzieś tam nam, naszą świadomość, nasze serce, nasze sumienie drąży. I to naprawdę nie jest bez znaczenia. Jeden z takich tomików tekstów, one akurat dotyczą ojców Kościoła, a więc takich dobrych tekstów, jest zatytułowany "Karmię was tym, czym sam żyję". A więc jeżeli ktoś żyje taką muzyką, takimi treściami, takimi tekstami, słucha ich, on się tym karmi, tak? A więc rzeczywiście może dojść do sytuacji takiej, że nagle on zacznie inaczej myśleć, że zacznie myśleć w ten sposób, w jaki został nakarmiony, w jaki sposób ten jego umysł, ta jego świadomość jest kropelka po kropelce drążona. Święty Paweł dość jasno to określa, nie wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I unikajcie choćby pozorów zła, prawda? A więc jeżeli ja wiem... Zrymowało się. Unikajcie tak? Pozorów zła, prawda? Prawda. To takie rymy różne nam wychodzą czasami. Tu nie ulega wątpliwości. Jeżeli ja wiem, że dany artysta ma złe, bluźniercze, antykościelne, antychrześcijańskie teksty, wiem, że on w ten sposób atakuje wiarę, atakuje Boga, atakuje moralność. Jeżeli tekstem czy swoim zachowaniem coś takiego manifestuje, ja mam obowiązek wręcz od czegoś takiego się odciąć, uznać to za coś złego, a już broń Boże chodzić na koncert, tak uważam. W jakiś sposób popierać, chodzić na koncerty, utożsamiać się, nawet jeżeli jest to ładna muzyka wpadająca w ucho. Pokój dobra. Pokój dobra. Trzecie akademickie Gorzkie Żale. Przenikające Słowo Boże, jazzowe, elektroniczne i akustyczne aranżacje sprawią, że na nowo odkryjesz piękno nabożeństwa pasyjnego. Czekamy na Ciebie w Kościele Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20.